Seria Far Cry jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych franczyz gier wideo. Od 2004 roku dostarcza graczom dynamiczną akcję, wciągającą fabułę i unikalnych antagonistów w ramach otwartego świata. Historia tej serii jest równie fascynująca co lokacje, które w niej odwiedzamy. W tym filmie zabierzemy Was w podróż ponad 20 lat istnienia tej marki i pokażemy jej ewolucję. My jesteśmy Przemo i Cypik z kanału No Nie i zapraszamy. Pierwsza gra z serii Far Cry została wydana w 2004 roku przez niemieckie studio Crytek. Powstała jako pokaz możliwości technologicznych nowego silnika CryEngine. Inspiracją dla twórców były filmy z lat 80. i 90., takie jak Predator czy Commando, co wyraźnie widać w klimacie gry. Projektując tropikalne środowisko, twórcy chcieli przedstawić piękny świat, który jednocześnie jest bardzo niebezpieczny. Gra została pozytywnie przyjęta, a jej sprzedaż przekroczyła 730 000 kopii w ciągu 4 miesięcy od premiery. W rezultacie Crytek sprzedał prawa do marki Ubisoftowi, koncentrując się na tworzeniu własnego IP – Crysis. Otwarty świat pozwalał na eksplorację w dowolnym tempie, co było wtedy nowością w grach FPS. Innym wyróżnikiem było AI przeciwników. Ci reagowali dosyć dynamicznie, używając zaawansowanych taktyk. Silnik CryEngine pozwalał na generowanie realistycznych dżungli, wody i dynamicznego oświetlenia. Far Cry zdefiniował nową jakość w grach FPS, kładąc podwaliny pod przyszłe odsłony. Mechanika otwartego świata stała się znakiem rozpoznawczym serii. Między pierwszą a drugą odsłoną dostaliśmy kilka mniejszych projektów z logiem Far Cry. Far Cry Instinct, stworzona na konsolę Xbox, dostosowana do jej ograniczeń sprzętowych. Wprowadzono nowe elementy fabularne, skupiając się na nadludzkich zdolnościach głównego bohatera, takich jak wzmocniona siła, szybkość i zdolność do wykrywania wrogów poprzez zapach. Jego kontynuacja o podtytule Evolution wprowadziła nowe misje, bronie i wątki fabularne. Gra zyskała także tryb multiplayer z mapami tworzonymi przez graczy. Swojego Far Cry'a doczekało się również Nintendo. Vengeance to edycja stworzona na konsolę Wii, wykorzystująca możliwości ruchowego sterowania. Chociaż gra oferowała unikalne doświadczenia, jej oprawa graficzna była znacznie słabsza w porównaniu do innych wersji. Akcja drugiej odsłony zabiera gracza do fikcyjnego afrykańskiego państwa ogarniętego wojną domową. Gracz wciela się w najemnika, którego głównym zadaniem jest zlikwidowanie handlarza bronią znanego jako Szakal. Jak już wcześniej wspominałem, twórcy inspirowali się prawdziwymi wydarzeniami, co oczywiście nadawało grze poważniejszego i mroczniejszego tonu. Gra stawiała na ogromny realizm, czego w żadnym kolejnym Far Cry'u nie mieliśmy i nie zapowiada się, żebyśmy mieli, chociaż może Francuzi nas zaskoczą. Od strony technicznej pojawił się tutaj cykl dnia i nocy, co przekładało się na taktykę i podejście do wykonywania misji. Do tego został tu wprowadzony bardzo realistyczny system ognia. Pożar rozprzestrzeniał się wraz z kierunkiem wiatru. Gra dodała niezwykle realistyczny tryb rozprzestrzeniania się ognia. Na to, jak pożar będzie przebiegał, miał wpływ chociażby kierunek wiatru, jaki aktualnie panował w danej lokalizacji. Do tego oczywiście ilość suchych traw, wysokość krzewów i inne tego typu czynniki. Bardzo dobrze będzie oddawał to, myślę, ten film. Fabularnie nasz bohater cierpi też na malarię i nie jest to zwykły feature, który po prostu dręczy naszego bohatera. Regularnie musimy zażywać leki, a ich niedobór może doprowadzić do naszej śmierci oraz do osłabienia naszej postaci, im dłużej będziemy bez lekarstw. Musimy dbać nie tylko o naszą fabułę, ale jeszcze bardziej o naszego bohatera. I tutaj mamy również niezwykle ciekawą mechanikę degradacji broni. Nasze karabiny mogły z czasem się zużywać, co prowadziło do tego, że mogły się chociażby zaciąć w trakcie prowadzenia ostrzału. Wymuszało to na graczu jeszcze częstszą wymianę arsenału, jaki mieliśmy pod ręką. Far Cry 2 wyznaczył pewne standardy, które potem pojawiały się w grach akcji, mianowicie ten wszechstronny i ogromny realizm. Choć niektóre mechaniki, jak ta malaria czy degradacja broni, raczej były dość kontrowersyjne i nie zawitały już na stałe w serii czy też w innych grach. Niemniej jednak uważam, że bardzo trafnie oddawały ten ciężki afrykański klimat. Gra po dziś dzień jest uważana za najbardziej ambitną, jeśli chodzi o całość serii Far Cry. W 2012 roku dostajemy odsłonę, dzięki której Far Cry trafia do growego mainstreamu i wiele graczy, w tym i ja,
zaczynają swoją przygodę z tą serią właśnie od tej części. Jason Brody, młody Amerykanin, trafia na tropikalny archipelag opanowany przez piratów. Gra oferuje głęboką narrację z jednym z najbardziej pamiętnych postaci, takich jak Vas Montenegro. Jego słynna scena o definicji szaleństwa na stałe zapisała się w historii gier. Od tego momentu psychopatyczni antagoniści stają się kolejnym wyróżnikiem tejże serii zaraz obok otwartego świata oraz craftingu, o którym za momencik. Gra oferowała m.in. system rozwoju postaci, gdzie gracz zdobywał umiejętności takie jak lepsze ataki wręcz, czy zwiększona precyzja strzałów. Mogliśmy tworzyć bronie i ulepszenia do nich ze znalezionych przedmiotów w trakcie gry. No i wizytówka, czyli otwartość świata, mogliśmy eksplorować dżunglę, polować na zwierzęta, czy zajmować posterunki. Rok później trójka otrzymała samodzielny dodatek Blood Dragon. Inspirowany estetyką lat 80. oferował neonową grafikę, futurystyczne bronie i humorystyczną fabułę. Był hołdem dla filmów science fiction z tamtej dekady. Far Cry 3 był przełomem dla serii, a wiele magazynów i redakcji dawało mu tytuł gry roku 2012. Vas natomiast został jednym z najbardziej kojarzonych antagonistów Gry toczy się w Nepalu. Akcja gry toczy się w Kyracie, fikcyjnym kraju w Himalajach, gdzie młody bohater Aju Gale musi stawić czoła nikczemnemu królowi tyranowi Panian Minowi. Ajay Gale zostaje wplątany w wojnę domową na terenach Kyratu tylko dlatego, że chciał złożyć prochy swojej matki. Mechanicznie pojawił się tutaj znowu otwarty świat, tyle że w klimatach górskich Himalaj. Pojawiła się też tutaj możliwość ujeżdżania słoni, co też przekładało się na sposoby zdobywania placówek. Mieliśmy też system karmy, który poprzez pomaganie ludziom w wojnie domowej na terenach Kyratu zwiększaliśmy go sobie. Odblokowało nam różne bonusy i perki dla naszej postaci. A propos karmy, w grze pojawiły się wybory moralne. Mieliśmy integralny wpływ na to, kto będzie obejmował władzę w Kyracie z naszego rodzimego złotego szlaku. Czy Sabal, czy też Amita. Dwóch jego przywódców, nieustannie konkurujących między sobą o wpływy. Pojawił się też hak, dzięki któremu mogliśmy zdobywać górskie szczyty Himalajów oraz dla mnie najciekawszym takim featurem, jaki Far Cry 4 ze sobą miał, była arena. Arena, na której mogliśmy mierzyć się z falami przeciwników i zwierząt. Było to takie PvA, gdzie mogliśmy przetestować swoje zdolności w ograniczonym przestrzeni i zasobach. Co do zasady, Far Cry 4 został bardzo dobrze przyjęty w branży, jednakowo, że zarzucano mu tą nudę, że był po prostu Far Cry'em 3 w górach. Niemniej jednak gra jest bardzo dobrze oceniana i gracze ją po dziś dzień bardzo kochają. I tutaj mamy coś nowego. Nie mamy Far Cry'a 5 po Far Cry'u 4, a mamy krótki przerywnik nazwany Far Cry'em Primal. Osadzona w epoce kamienia upanego, gra śledzi losy Takara, członka plemienia Winja. Gracz walczy w prehistorycznym świecie o przetrwanie ze zwierzętami i członkami innych wrogich plemion. Jednych znanych ze swojej brutalności, a drugich z tego, że okiełznali ogień i piromanię. I tutaj taka drobna uwaga. Świat, w jakim się znajdujemy, to odwrócona do góry nogami mapa Far Cry 4. I to nie jest żart. Najważniejszą zmianą jest chyba to, że mamy tutaj brak broni palnej. Gracz polega na łukach, włóczniach, maczugach i procach. Z plusów mamy tutaj mechaniki takie jak oswajanie zwierząt, gdzie gracz mógł używać wilków, tygrysów czy niedźwiedzi jako sojuszników w swojej walce. Zawitał też tutaj system ulepszeń osady. Gracz mógł poprzez zbieranie zasobów ulepszać w osadzie budynki i rozwijać swoją plemienną wioskę. Z mechanik gameplayowych pojawiła się też eksploracja jaskiń w poszukiwaniu tajemniczych, pradawnych fresków i malowidł, jakie zostawiali ludzie prehistoryczni. Wpływ na branżę, jaki wywołał Far Cry Primal, uważałbym za niezwykle ciekawy. Gra pokazała, że można eksperymentować settingiem i dalej zapewniać graczom satysfakcjonujące doświadczenia. Co przez to rozumiem? Far Cry Primal udowodnił, że jeżeli będziemy serwować komuś już tego odgrzanego kotleta, ale użyjemy do tego chociażby innej metody obróbki cieplnej, to ten kotlet będzie smakował totalnie inaczej. Każdy Far Cry od czasów trójki różni się tak naprawdę tylko settingiem, czy to 5, 4 czy 6. Zmienia się tylko to, gdzie chcemy być partyzantem. Far Cry Primal sprawił, że mimo, że robimy to samo, co w każdej innej części, to poprzez odwrócenie settingu do góry nogami
Jest to całkowicie nowe doznanie, wcześniej nieznane. Można mieć wrażenie, że gramy w totalnie inną grę, bazującą na założeniach Far Cry'a. Pora na Far Cry'a 5. Hrabstwo Hope w stanie Montana zostaje przejęte przez kult religijny Wrota Edenu, prowadzony przez charyzmatycznego Josepha Seeda. Gracz wciela się w szeryfa próbującego odbić region. Co ciekawe, tym razem jesteśmy wręcz bezimiennym bohaterem, a także mamy prosty edytor postaci. W grze nie uświadczymy tradycyjnych misji fabularnych, gracz mógł wykonywać dowolne zadania w dowolnej kolejności. Gra podzielona była na 3 regiony, każdy z nich był kontrolowany przez innego poplecznika Seeda. Kiedy pokonaliśmy całą trójkę, mogliśmy iść na finałowe starcie przeciwko Josephowi. Mogliśmy rekrutować pomocników. NPC i zwierzęta mogły wspierać nas w walce. Jedną z większych zmian było to, że teraz po upolowaniu na przykład skunksa nie mogliśmy z jego skóry zrobić sobie, nie wiem, portfelu na przykład lepszego czy czegoś takiego, jak to do tej pory miało miejsce. Zamiast tego skórę, którą z tego skunksa dostaliśmy, mogliśmy po prostu sprzedać i dostać pieniądze. Całkowicie pozbyto się tu craftingu, a zamiast tego dano takie wyzwania typu zabij 10 wrogów strzelbą, to dostaniesz perki i tego typu. Far Cry 5 niestety moim zdaniem wpadł w syndrom nowych gier, gdzie trzeba dać masę dziwnych skinów, na przykład możesz dać swojej postaci głowę owczarka niemieckiego, bieliznę i kurtkę motocyklisty. No taki trochę Fortnite się z tego zrobił, no co? No i mamy Far Cry'a New Dawn. Jest to kontynuacja wydarzeń z Far Cry'a 5 i przez to bardzo ciekawa odsłona serii, bowiem żadna inna seria bezpośrednio nie nawiązywała do swojej poprzedniczki. Gra ponownie wraca do Hope Country, tyle że tym razem osadzonego po wybuchu wojny nuklearnej. Gracz wciela się w bohatera, który swoim pociągiem wraz z innymi ludźmi podróżują po postapokaliptycznej Ameryce, próbując pomagać i odbudowywać społeczności. Niestety ich pociąg natrafia na dwie kurczające bliźniaczki, które rabują nasz pociąg i zmuszają nas do mieszkania w Hope Country oraz oczywiście stawiania im oporu. Gra zapowiadała z innowacji wprowadzenie elementów RPG, takich jak ulepszanie bazy i broni. Faktycznych nowości mamy system eksploracji wypraw, pozwalający na przeprowadzanie misji eskapadowych w poszukiwaniu surowców. Gracz podczas tych misji wylatuje poza główną mapę i zwiedza totalnie nowe lokalizacje przygotowane do tego, żeby je przejąć, splądrować i oczyścić z wroga. Mamy też tutaj rozwinięcie mechanik craftingowych z naciskiem na tworzenie prowizorycznych broni i pojazdów. Bezapelacyjnie najważniejszą nowością, jaką przyniósł nam Far Cry New Dawn, jest to, że stał się protoplastą dla wszelakich skinów znanych nam z Battle Passów gry Fortnite. To, co wprowadził już Far Cry 5, New Dawn podrasował do maksa, tworząc przy tym to, że możemy przemierzać postapokaliptyczne pustkowia Hope Country przebrani za jednorożca lub też rycerza. Co by o nim mówić o New Dawnie? Niezwykle bardzo podzielił społeczność Far Cry'a. Na tych, którzy uważali, że jest on bardzo ograniczonym Far Cry'em, jak za te pieniądze, które wyszedł, oraz na tych, którzy chwalili go za jakąś świeżość i to, że był w ogóle kontynuacją fabuły z 5, która zakończyła się nie lada plot twistem. W tym alternatywnym zakończeniu oczywiście. Z mojej takiej osobistej prywaty mogę powiedzieć, że sam nie jestem jakoś najgorzej nastawiony do New Dawna, tylko jest jeden problem. Ta gra jest osobnym tytułem. Naprawdę, zawartość tej gry stanowi do przejścia ją i to na najwyższym poziomie trudności jakieś 20 godzin max. Bawiłem się przy niej przednio. Niemniej jednak gra powinna być po prostu dodatkiem do Far Cry'a 5, gdzie z menu Far Cry'a 5 możemy sobie odpalić tą kontynuację tej fabuły. W momencie, gdy gra byłaby sprzedawana jako dodatek i tak też reklamowana, myślę, że odbiór byłby zupełnie inny. Tak to otrzymaliśmy festiwal niespełnionych obietnic. System rozwoju wioski nie jest żadnym przełomem, system craftingu również leży, a te wielkie, prowizoryczne nowe bronie tak naprawdę są, ale nie czuć ich tak bardzo. Przejdźmy do najnowszej póki co odsłony, czyli 6. Gra osadzona na wyspie Yara, inspirowanej Kubą, gdzie Dani Rojas walczy z dyktatorem Antonem Castillo, granym przez Giancarlo Esposito. Hiszpańskiego nie znam, nie bijcie. Fabuła eksploruje tematy rewolucji i represji. Gra oferowała używanie improwizowanej broni i pojazdów, a Yara była największym otwartym światem w historii serii. Choć gra nie zrewolucjonizowała serii, dostarczyła solidnej rozgrywki i głębszych wątków politycznych.
No i była tym jednym odgrzewanym kotletem za dużo. Gracze byli bardzo podzieleni co do tej gry i nie zwróciła się Ubisoftowi tak jak zakładali na początku. Seria Far Cry od ponad 20 lat zabiera nas w rozmaite tropikalne wyspy i polityczne dyktatury, a jej psychopatyczni antagoniści są jednym z jej największych wyróżników. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba na kanale. Dla Ciebie to 2 kliknięcia, a nam pomaga to docierać do coraz większej ilości osób. Jeżeli do końca roku uda nam się wbić 10 000 subów, zrealizujemy historię serii Medal of Honor w ramach Game Dev Chronicles, takich jak ten materiał, a w ramach niepoważnej analizy przyjrzymy się grze Sniper Ghost Warrior 3, czyli takiemu polskiemu Far Cry'owi na sterydach. Te oraz inne filmy, które zrealizujemy po przekroczeniu tego progu, rozpisaliśmy w opisie filmu. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych materiałów. Do zobaczenia! Żegnam cieple. Na razie. Nie ma innego słowa na to, niż one są wkurwiające, bo po prostu wszyscy wilani w Far Cry'u są zjadliwi, są super zrobieni, dobrze napisani, umotywowani, a one są naprawdę niewyróżniające się. No. Już nawet ci w Primalu jaskiniowcy byli ciekawsi.